Stosunkowo niedawno przechodziłem modyfikację do gry Gothic 1 pod tytułem Edycja Rozszerzona Plus. Dzisiaj omówię pokrótce plusy i minusy tej modyfikacji. Nawet jak materiał wyda wam się długi, to jest to kropla w morzu. Uwaga! Moja recenzja zawiera kilka spoilerów, które pomogą mi zobrazować, co mam na myśli. Miałem zainstalowaną wersję z warsztatu Steam i tutaj już mamy pierwszy plus, bo instalacja modyfikacji nie wymaga od nas żadnego kombinowania, a jedynie zasubskrybowanie jej w warsztacie i czekanie aż się pobierze. Wersja, którą możemy pobrać obecnie, jest o wiele lepiej zrobiona niż wersja, w którą mogliście zagrać kilka lat temu. Możemy w tej modyfikacji zrobić wiele rzeczy, których Piranha Bytes nie umieściła w podstawowej wersji. Na przykład zostać magiem czy guru, ogolić głowę naszego bohatera na łyso czy dołączyć do obozu bandytów. Znajdziemy w niej wątki dotyczące starć międzyobozowych, jak napady na konwoje, oraz zajrzymy do lokacji, do których mogliśmy przedostać się jedynie kodami, takich jak na przykład opuszczona kopalnia. Zostaniemy tu kopaczem lub kretem, jeżeli akurat mamy takie życzenie. Możemy nabyć tutaj umiejętności takie jak gotowanie czy alchemia, z których nie musimy korzystać, ale fajnie, że są, jeżeli chcemy. Uczymy się alchemii, robimy miksturki, uczymy się gotowania, przepisów, robimy szamy. Obozy są bardziej żywe i chyba najbardziej podobał mi się obóz na bagnie, ale muszę przyznać, że to w nowym obozie dodatkowe misje sprawiły mi najwięcej uśmiechu. Moim zdaniem to właśnie temu obozowi powinny modyfikacje dawać więcej zadań, gdyż przykładowo stary obóz tych zadań miał w pierwszym rozdziale najwięcej w podstawce. W obozach znajduje się więcej NPC-ów i masa nowych zadań, bez których przejścia nie będziemy mogli dołączyć. Niektóre zadania pozornie błahe, później okazują się kluczowe, żebyśmy mogli dalej bujnąć rozgrywkę. Dla przykładu, jeżeli nie zrobimy questa dla najemnika w nowym obozie, to nie otrzymamy zbroi cienia, przez co nie będziemy mogli wejść alternatywnym sposobem do starej kopalni. W przeciwnym wypadku, by dostać się do środka, potrzebujemy przepustki. Żeby takową otrzymać, trzeba przejść się po zewnętrznym pierścieniu i odnaleźć 3 kopaczy, którzy wraz z nami wyruszą do kopalni jako robotnicy. Gdybyśmy nie podjęli się walki z jednym z kolegów takiego obozowicza, to nie wiedzielibyśmy, że to właśnie on, pyskaty chłopaczek, może iść z nami. Z jednej strony jest to fajne i wymaga, byśmy zrobili jak najwięcej misji, a z drugiej problematyczne, gdy wracamy z listą od Jana do Laresa, jak w podstawce, i okazuje się, że mamy gildię kopacz, więc o zostaniu szkodnikiem możemy zapomnieć. Często w modyfikacji zdarza się tak, że pójdziemy w zupełnie innym kierunku niż twórcy zamierzyli, w konsekwencji czego blokujemy sobie jakieś zadania. Dla przykładu, jeżeli najpierw dotarliśmy jakimś cudem do maga ukrytego w kotlinie pod wieżą Xardasa i wykonamy jego questy, to później próbując zrobić misję dla łowców orków okaże się, że nie mamy jak, bo musimy z nim porozmawiać, a on już fabularnie nie żyje. A miałby nam coś powiedzieć na temat orków. To może okazać się problematyczne, szczególnie dla niedoświadczonych graczy, którzy nie mają różnych zapisów na różnym etapie rozgrywki. Jednym z problemów, które spotkałem, były również bugi w zadaniach z obozu bandytów. Podchodziłem do tego obozu 2 razy i 2 razy jakiś różny błąd powodował, że musiałem przechodzić grę od nowa. Najbardziej bolało mnie wbicie chyba 14 poziomu w pierwszym rozdziale, gdy później okazało się, że jedna z misji mi się zbugowała i NPC, z których powinienem zebrać lód, zostali przeszukani przez mojego towarzysza, a nie mam itemków do oddania dla Quentina. Ciała znikają, towarzysz nie ma itemów, kodów w internecie na to nie ma. Konsekwencją tego było to, że nie mogłem dalej ruszyć z fabułą obozową, bo to było tak jakby główne zadanie i nie mogłem otrzymać innej zbroi i tak dalej. Drugi błąd, idziemy z Doylem sklepać plac wymian, którego zamykają na noc, a questa można rozpocząć dopiero późnym wieczorem. W pewnym momencie brama jest zamknięta, więc Doyle nie idzie dalej, a gdy ja się wdrapuję na górę, to strażnicy mnie zabijają w kilka sekund. Dobra, jakoś wykombinowałem, walczę z nimi długi czas, udaje mi się ich powalić, próbuję otworzyć bramę i co dalej? I nie da się, kołowrót zacięty. To co robić, transportować Doyla kodami? A jak ktoś nienawidzi kodów, to co wtedy? Za to mogę pochwalić obóz myśliwych, który moim zdaniem na tle innych dodatkowych obozów wypadł najlepiej. Mamy tu fajne, zróżnicowane zadania, które sprawią, że będziemy mogli nauczyć się lepiej walczyć i chyba najbardziej odczuć ten aspekt RPG. Wiecie, ktoś zachorował, coś jest do naprawy, coś jest do roboty i to naprawdę wszystko wykonane w przyjemnym stylu. Brakowało mi tam miejscami możliwości odpowiedzenia tym NPC-om w sposób typowy dla bezimiennego, np. rusz dupę do roboty albo dostaniesz kopa, ale i tak było spoko. W zasadzie bez zahaczenia o ten obóz możemy mieć spore problemy, by dać sobie radę, np. z siepaczami złego czy na arenie. Jedynym minusem, jaki mnie trochę zniechęcił do tego obozu, było szukanie białego wilka. Nie domyśliłbym się za cholerę nigdy, gdzie mogę go znaleźć, ale założę się, że ktoś wpadł na to szybciej.
Chyba najwięcej frajdy sprawiło mi siedzenie wśród tych myśliwych i roleplayowanie jako jeden z nich. Nie zmienia to faktu, że wiele elementów w grze jest zbudowanych tak, że musimy nieźle się nachodzić, żeby coś osiągnąć. Na szczęście twórcy wymyślili coś takiego jak mapa szybkich podróży. To sporo pomaga, szczególnie, że czasami dostaniemy misję, żeby znaleźć coś, co jest jak igła w stogu siana. Trzeba czytać dialogi i dziennik, bo bez tych zapisków odnalezienie czegoś będzie karkołomne. Modyfikacja chyba nie ma dubbingu, choć przyznam, że nawet go nie szukałem, gdy strona Bractwa Spolszczenia upadła. Myślę, że jeżeli miałby być to dubbing w stylu Mrocznych Tajemnic lub robiony złym starym syntezatorem mowy, to niczego nie straciłem. Oczywiście poziom trudności w grze jest wyższy. Będzie wymagać ono od nas sporego zaangażowania, jeżeli będziemy chcieli dawać sobie radę. Nie jest to już tak hardkorowe jak w starszych wersjach, po których czytałem na forach przed instalacją, że było trzeba bić byle kretoszczura dziesiątki razy, żeby padł. Ale nadal musimy przez pierwsze naście poziomów trochę się nawyginać, bo w modyfikacji edycja rozszerzona plus wydaje się więcej punktów na naukę niż w podstawowej wersji. Jest też więcej progów na każdą broń, bo uczynie się walki na jedną rękę to 1 z 10 poziomów do mistrza. Lepiej zatem wcześniej przemyśleć build, jakim będziemy grali i rozsądnie rozdawać punkty. Biega w niej również wiele innych nowych potworów, których nie znamy z podstawki i które bardzo chętnie zrobią sobie z nas kolację. Naturalnie te potwory, choć nadal drewniane, zdają się lepiej działać i myśleć niż w podstawowej wersji, co oznacza sporo wyzwań na naszej drodze. Jeżeli myśleliście, że skoro w Gothicu 2 szybko mogliście pobić polną bestię, a nawet kilka, i tu zrobicie to samo, to was zdziwię. Długi czas dostawałem od niej 2 ciosy i padałem. Nie mamy tutaj wielu questów czy tekstów, które sprawią, że odczujemy cringe jak w przypadku Mrocznych Tajemnic. Za to jest dużo misji, w których nasz bohater musi zachowywać się jakby był nieśmiertelny, przykładowo wykradając coś z pokoju Gomeza. Spróbujcie tam wejść, mając obok drzwi gwardzistów, którzy was zestrzelą z kuszy za zły ruch. Spróbujcie poruszać się po zewnętrznym pierścieniu i nie natrafić na kogoś, kto rozkaże wam zapłacić albo dostaniecie łupnia. Klimat Gothica jak najbardziej jest zachowany, a nawet lepszy, bo bardziej odczuwa się niechęć do przebywania w kolonii karnej pełnej zbirów i potworów. Więcej się dzieje i łatwiej jest dostać w pierdziel, nie zostały zaburzone podstawowe czynniki budujące klimat. Jest mrocznie, ciężko i prawdziwie jest się na drodze takiej zero to hero. Ekonomia w grze została poprawiona, tutaj też jak się ma odrobinę pomysłu, to można latać od drugiego rozdziału z kilkoma tysiącami bryłek, ale nie jest to aż tak łatwo jak w podstawce. Nie jest również za trudno, więc nie będziemy się szczypać o każdy wydatek czy żałować kupionej broni, gdy znajdziemy lepszą chwilę później. Myślę, że całkiem nieźle to zbalansowali, biorąc pod uwagę na przykład wszystkie te mikstury, które możemy drogo sprzedawać już na początku gry. Wystarczy po prostu eksplorować, co i tak bym robił do tego, żeby było nas stać na treningi i porządny ekwipunek. Świat jest ładniejszy i pełny znajdziek, jest w nim więcej drzew, krzewów, itemów, jakichś pozostałości i śladów po obecności człowieka w lasach i górach. Nawet w kopalni, gdzie się po prostu szło i zabijało królową pełzaczy, czy pełzacza za pełzaczem, teraz są nowe potwory. Serio. Nie wyobrażacie sobie, jak się cieszyłem, gdy wskoczyłem na jakąś skałę, bo kolonia mnie na nowo zachwyciła dzięki tej modyfikacji, a tamto, a to skrzynie, a to jakaś broń, a to jakiś list. Cudo, naprawdę. Gdyby tak w remake'u budowany był świat, właśnie takimi drobnymi detalami i szczegółami, to byłbym w niebo wzięty. Można wiele zarzucić tej modyfikacji, ale to, w jaki sposób twórcy wypełnili luki w skrypcie, stawiając a to bandytów na drodze, a to jakąś wieżę, a to jakąś chatkę, a to coś zdecydowanie zasługuje na pochwałę. Nawet jeżeli okazywało się, że przez coś się wkurzałem, bo próbowałem na przykład iść do nowej kopalni, a jakiś włóczęga na drodze mnie klepał jak chciał, to i tak czułem satysfakcję, że takie coś istnieje. Myślę, że to jeden z powodów, dla których każdy człowiek uważający się za fana gry Gothic powinien spróbować. Podsumowując, świat fajny. NPC w porządku, choć bez szału. Poziom trudności bez masochizmu jest ok. Nowe obozy, często zbugowane, ale jeżeli nie trafimy na bugi, to w porządku. Klimat jeszcze jak. Ekonomia lepsza niż w podstawce, nowe rozwiązania są. Dubbing? Brak, choć mi to nie przeszkadza aż tak. Ode mnie modyfikacja otrzymuje ocenę 6 bryłek na 10. Gdyby nie błędy, przez które musiałem zaczynać raz czy dwa grę od nowa, to pochyliłbym się nad lepszą oceną. Na pewno wrócę do tej modyfikacji i wam, drodzy widzowie, również polecam spróbować.